A teraz oficjalnie witam serdecznie po krótkiej przerwie. Jest z nami pani dr Agnieszka Beczer z Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska Narodowego Centrum Badań Jądrowych i pani doktor opowie nam o reaktorach wysokotemperaturowych, technologia zastosowania i projekt HTGR Pola. Maria to jest siostra Poli? Mam nadzieję, że będzie. Pani doktor ma serdeczną prośbę, będzie mówiła w formie prezentacji, ale jakby ktoś z Państwa chciał przeciąć pytaniem albo zainicjować dyskusję, to pani doktor będzie więcej niż wdzięczna. Tak, dyskusja zawsze jest mile widziana. Poinstruowano mnie, że powinnam siedzieć, więc tak też uczynię. Bardzo mi miło jest móc Państwu dzisiaj przedstawić po pierwsze technologię reaktorów wysokotemperaturowych, a poza tym chciałabym zabrać Państwa w podróż, w jaki sposób doszliśmy do tego, że Narodowe Centrum Badań Jądrowych wspólnie z partnerem japońskim oraz z firmą polską Energoprojekt Katowice przygotowało projekt podstawowy reaktora badawczego, reaktora wysokotemperaturowego nazwany Pola. Ale zanim zaczniemy omawiać tą drogę, tytułem wstępu kilka informacji na temat technologii reaktorów wysokotemperaturowych. Podczas tej konferencji mieli Państwo okazję już posłuchać o reaktorach SMR, Small Modular Reactors, i technologia reaktorów wysokotemperaturowych jak najbardziej w tą kategorię się wpisuje. Podczas znakomitego panelu, który miał miejsce chwilę przed tą moją prezentacją, padły takie sformułowania jak to, że po pierwsze zdefiniowano czy zaartykułowano, że widzą Państwo potrzebę rozwoju technologii reaktorów wysokotemperaturowych. Padło też takie sformułowanie, a właściwie nadzieja, żeby w przyszłości w innym kraju dyskutowane były doświadczenia polskie i to, co Polska osiągnęła w dziedzinie technologii reaktorów jądrowych. I uważam, że temat reaktorów wysokotemperaturowych może być właśnie takim tematem, gdzie Polska może być stawiana jako przykład, jako dobry przykład. Poza opisem technologii dosyć ogólnie przedstawię Państwu również zastosowanie reaktorów wysokotemperaturowych. Ponieważ oczywiście myśląc o miksie energetycznym Polski i tego, czy są nam potrzebne reaktory na przykład SMR, dobrze by było dialog i plany realizować w kontekście zapotrzebowania krajowego, a w dalszej perspektywie europejskiego na daną technologię. Co ona nam może dać, w czym jest taka unikalna w porównaniu z innymi technologiami. A ostatnim elementem, najszerszym jest mojej prezentacji jest opis reaktora wysokotemperaturowego Pola, a właściwie cała ścieżka, jak dotarliśmy do tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. Technologia reaktorów wysokotemperaturowych jest to technologia już znana od lat. To, co jest kluczowe w tych reaktorach i co je odróżnia bardzo znacząco od reaktorów lekkowodnych, jest to paliwo, które znajduje zastosowanie w tego typu reaktorach. Jest to paliwo TRISO, które charakteryzuje się tym, że mamy malutką kuleczkę o średnicy około 1 mm, w zasadzie poniżej 1 mm, składającej się z wielu warstw. W samym jej środku znajduje się na przykład tlenek uranu, który jest paliwem, sercem reaktora dającego nam energię, a następnie to paliwo otoczone jest kilkoma warstwami. Pierwszą warstwą wokół takiego paliwa jest węgiel pirolityczny o niskiej gęstości. Zadaniem tego materiału jest gromadzenie produktów rozszczepienia, gazowych produktów rozszczepienia powstających w trakcie reakcji rozszczepienia. Kolejne warstwy otaczające tą malutką kuleczkę z paliwem to jest następnie węgiel pirolityczny o dużej gęstości, później mamy węglik krzemu, który jest materiałem bardzo wytrzymałym na wysokie temperatury. Jest to materiał o twardości zbliżonej do twardości diamentu, więc jest to bardzo mocny materiał. A ostatnia zewnętrzna warstwa jest to
również węgiel pirolityczny o dużej gęstości. Taka konstrukcja paliwa zapewnia nam wysokie bezpieczeństwo. Dalej, w jaki sposób takie poszczególne kuleczki znajdują zastosowanie w reaktorze, opowiem później. Ale to, co jest istotne i wyróżniające również ten reaktor w porównaniu do dobrze już znanych reaktorów lekkowodnych, jest to, że jest to reaktor chłodzony gazem, w tym przypadku helem. Jest to również reaktor na neutrony termiczne, czyli zbliżony do reaktorów lekkowodnych, które też są reaktorami na neutrony termiczne, a to oznacza, że reakcja rozszczepienia zachodzi właśnie z użyciem tychże neutronów. Przy czym moderatorem w tym reaktorze nie jest woda, a grafit. Wyróżniamy dwie różne konstrukcje reaktorów wysokotemperaturowych, o czym za chwilę. Natomiast to, co jest tutaj kluczowe, to dzięki temu, że stosujemy jako chłodziwo hel, możemy uzyskać znacznie wyższe temperatury niż w przypadku reaktorów lekkowodnych. A to z kolei oznacza, że otwieramy potencjalne rynki zastosowania tychże reaktorów gdzie indziej, nie tam, gdzie chcemy wykorzystać reaktor do produkcji energii elektrycznej bądź tylko energii elektrycznej, ewentualnie w kogeneracji, ale mówimy tutaj o ciepłownictwie w takim potocznym tego słowa znaczeniu, ale otwierają nam się również szanse zastosowania tych reaktorów w przemyśle. Zasadniczo w takiej podstawie można powiedzieć, temperatura chłodziwa w takim reaktorze to jest temperatura około 700 stopni Celsjusza. Istnieje możliwość uzyskania wyższych temperatur, to się jednak wiąże z zastosowaniem innych materiałów, które są bardziej odporne zarówno na wysokie temperatury, jak i pracę w narażeniu na promieniowanie. To wszystko oznacza, że taki reaktor miałby tą negatywną cechę, że kosztowałby więcej. W związku z tym większość reaktorów, a w szczególności projekt nasz, skupia się po pierwsze na tych niższych temperaturach. Z jednej strony obniżamy koszt, a z drugiej strony jest to efekt analizy rynku w Polsce, o czym powiem Państwu za chwilkę. Kluczowe w tego typu reaktorach jest również bezpieczeństwo, to znaczy po pierwsze mamy paliwo TRISO, którego rysunek znajduje się przed Państwem. Natomiast oprócz tego, że to paliwo składa się z tylu warstw, jest ono odporne też na wysokie temperatury. Mam tutaj na myśli temperaturę 1600 stopni Celsjusza. Przy takich temperaturach nawet nie dochodzi do stopienia paliwa. Więc mogą sobie Państwo wyobrazić, jak bardzo jest bezpieczna ta technologia. Natomiast w przypadku utraty chłodziwa należy również pamiętać o tym, że odbiór ciepła następuje poprzez wypromieniowanie tego ciepła i przekazanie go do bloków grafitowych, z których ten reaktor się składa. Jak wspomniałam, wyróżniamy dwie podstawowe technologie reaktorów wysokotemperaturowych, które różnią się tym, w jaki sposób skonstruowany jest rdzeń reaktora. Tutaj mają Państwo przedstawione bardzo ideowo dwa rodzaje tych reaktorów. Pierwszy u góry jest to reaktor ze złożem usypanym, z angielskiego pebble bed. Natomiast na dole mamy schemat reaktora tak zwanego pryzmatycznego, czy też bardziej po polsku blokowego. W każdym z przypadków stosowane jest paliwo TRISO, natomiast nieco inaczej. W pierwszym przypadku kuleczki TRISO umieszczane są wewnątrz matrycy grafitowej o średnicy 6 cm. Takie kule umieszczane są w rdzeniu reaktora i wymieszane w odpowiednim stosunku z kulami tylko i wyłącznie grafitowymi, które mają za zadanie moderowanie neutronów. W ten sposób w ogólności wygląda taki rdzeń. Natomiast w przypadku reaktora blokowego mamy do czynienia po pierwsze z dobrze zdefiniowanym w przestrzeni położeniem każdego elementu paliwowego, każdego bloku. Tutaj również stosujemy paliwo TRISO, natomiast jest ono formułowane w małe pastylki, które następnie umieszczane są w blokach paliwowych
tak, w blokach paliwowych, a następnie takie bloki paliwowe tworzą kolumny paliwowe w rdzeniu reaktora. Przykładami takich dwóch typów reaktora, o których wspomniałam, jest to ze złożem usypanym konstrukcji chińskiej. Jest to reaktor HTR-PM, który jest eksploatowany w Chinach. To, co jest istotne, to jest to w zasadzie jedyny taki reaktor na skalę przemysłową, który aktualnie jest eksploatowany. W tym momencie jest on wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej jedynie, natomiast są już plany wykorzystania ciepła do różnych procesów technologicznych. Natomiast po prawej stronie tego slajdu mają Państwo przekrój przez rdzeń reaktora wysokotemperaturowego konstrukcji japońskiej. Jest to testowy reaktor wysokotemperaturowy właśnie takiej konstrukcji pryzmatycznej. Tutaj na tym slajdzie to, co jest istotne, to są oba reaktory, które fizycznie zostały wybudowane i są w użyciu, są eksploatowane dzisiaj. To jest bardzo ważna informacja, chociażby w kontekście planów rozwojów technologii i znajomości, możliwości poznania tej technologii już na tym etapie. Tak jak wspomniałam, technologia reaktorów wysokotemperaturowych to nie jest taka nowa technologia. Jest szereg, czy było szereg reaktorów, obiektów, które zostały wybudowane i eksploatowane, często dosyć krótko. Tutaj na przykład na wskazanie zasługuje również reaktor HTR-10 w Chinach. Jest to reaktor, który służył do testowania każdego elementu, poszczególnych komponentów przed zbudowaniem reaktora wysokotemperaturowego HTR-PM już do zastosowań komercyjnych. I jest to, przepraszam, jest to bardzo istotne w tym kontekście, że każdy element, który znalazł się już w tym komercyjnym reaktorze, to jest element przetestowany, sprawdzony. Aktualnie reaktor HTR-10 nie jest w użyciu, natomiast przedstawiciele z Chin zaznaczają, że w każdym momencie są w stanie go uruchomić, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jeżeli chodzi o reaktory wysokotemperaturowe, to tutaj mają Państwo również mapę wszystkich reaktorów wysokotemperaturowych, które bądź są eksploatowane, bądź są w trakcie planów do budowy na całym świecie. Materiały te pochodzą z opublikowanego bukletu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Jest to świeży katalog, bo z końcówki 2024 roku i jak Państwo widzą, HTGR Pola już znajduje się na tej mapie. Przechodząc do zastosowań reaktorów wysokotemperaturowych. Tak jak wspomniałam, temperatury, które uzyskujemy w tym reaktorze są znacznie wyższe od reaktorów lekkowodnych, czyli przechodzimy z temperatury około 300 stopni na wylocie do około 500-550 stopni Celsjusza już w drugim obiegu, czyli do zastosowania przemysłowego. W tym konkretnym przypadku, czyli w przypadku reaktorów wysokotemperaturowych, warto zastanowić się nad technologiami, które do swoich procesów technologicznych potrzebują właśnie wysokiej temperatury. I są to takie dziedziny jak chociażby przemysł chemiczny, produkcja wodoru, papiernie i wiele innych. Tutaj mają Państwo zestawienie różnych obszarów, gdzie zastosowanie wysokiej pary technologicznej o danej temperaturze jest potrzebne, zaczynając od tych najniższych temperatur aż do temperatur nawet rzędu 1000 stopni Celsjusza. To, na co chciałabym zwrócić na tym slajdzie również, na co chciałabym zwrócić uwagę, jest to, że w tej kategorii najwyższych temperatur znajduje się produkcja wodoru. Natomiast należy nadmienić, że dotyczy to produkcji wodoru w konkretnym cyklu, gdzie wymagane są temperatury rzędu 900 stopni Celsjusza, dlatego aby ten proces był efektywny i opłacalny.
Mówimy tutaj między innymi o cyklu jodowo-siarkowym. Natomiast istnieją również inne cykle, które pozwalają nam na produkcję wodoru w niższych temperaturach, jak chociażby cykl miedziowo-chlorkowy. Więc myśląc o produkcji wodoru, należy mieć w głowie to, że nie dotyczy to tylko i wyłącznie bardzo wysokich temperatur. Zależy od tego proces, który wybierzemy do jego produkcji. Oczywiście. Wodę. Czy tak? Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Dlatego warto spojrzeć na proces, jakie są wymagania tego procesu. Też w zależności od wybranej technologii może być to technologia, która wymaga tylko i wyłącznie ciepła, a może to być technologia, gdzie jest potrzebne i ciepło, i energia elektryczna. Więc tutaj trzeba się temu przyjrzeć, podejmując odpowiednie decyzje. Teraz chciałabym już pomału przejść do tej naszej drogi w projekcie HTGR Pola. Oczywiście to nie jest tak, że była to tylko i wyłącznie praca naukowa. Podeszliśmy do tej pracy troszeczkę inaczej niż zwykle podchodzi się do prac badawczych, a mianowicie pierwszym etapem było określenie, czego potrzebujemy w systemie Polski. W systemie energetycznym Polski. I czy w ogóle technologie reaktorów wysokotemperaturowych znajdą zastosowanie w Polsce, czy nie? Jeżeli tak, to w jakiej ilości i jak opłacalne będzie wejście w ten temat i rozpoczęcie działań zmierzających do projektu polskiego reaktora. I jednym z takich elementów, czy pierwszym elementem było określenie zapotrzebowania przemysłu na ciepło, jakie parametry również ten przemysł wymaga. Stąd wybór technologii, gdzie na wyjściu do już zakładu przemysłowego możemy dostarczyć parę technologiczną o temperaturze 550 stopni Celsjusza, nie było przypadkowe, to było wszystko przemyślane. Jednym z takich elementów możliwości zastosowania reaktorów wysokotemperaturowych jest zastąpienie kotłów działających w oparciu o gaz na przykład, bądź węgiel, reaktorem wysokotemperaturowym. W 2016 roku minister energii powołał zespół, który miał tę sprawę dogłębnie zbadać. W skład tego zespołu wchodzili zarówno przedstawiciele ministerstwa, jak i Narodowego Centrum Badań Jądrowych, jak i przedstawiciele przemysłu, a także banków i innych jednostek. W efekcie tej pracy wspomnianego zespołu powstał raport ministerialny dotyczący możliwości wdrożenia reaktorów wysokotemperaturowych w Polsce. Kolejnym etapem, czy kolejnym w zasadzie kamieniem milowym do projektu reaktora wysokotemperaturowego Pola było szereg działań związanych z umowami międzynarodowymi, współpracą międzynarodową w zakresie reaktorów wysokotemperaturowych. Należy tutaj wymienić współpracę przede wszystkim z Japońską Agencją Energii Atomowej, a także wspomnieć umowę pomiędzy rządem polskim oraz rządem japońskim o współpracy między innymi właśnie w kontekście rozwoju technologii reaktorów wysokotemperaturowych. Wspomniane tutaj są również 3 projekty międzynarodowe, Gemini Plus, Gemini 4.0 oraz Nomaten, wszystkie skupiające się wokół technologii reaktorów wysokotemperaturowych, 2 w kontekście samego reaktora i jego zastosowania, 1 Nomaten w kontekście badań materiałowych, materiałów odpornych na promieniowanie oraz wysoką temperaturę. Natomiast jeżeli chodzi o działania krajowe, po rozpatrzeniu tego raportu nastąpiło szereg innych działań w Polsce, które docelowo zmierzały do tego, że powstał projekt Gospostratek HTR, który był realizowany z ówczesnym Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz z IHTJ-em i którego celem było przygotowanie instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania technologii reaktorów wysokotemperaturowych. Można powiedzieć, że projekt ten był niejako prekoncepcją reaktora HTGR Pola.
Natomiast dwa kolejne elementy, czyli projekt koncepcyjny oraz projekt podstawowy, był już realizowany w ramach kolejnego grantu. Tak jak wspomniałam, chciałam Państwa przeprowadzić przez taką ścieżkę, w jaki sposób doszliśmy do tego projektu, a więc nie mogę tutaj nie wspomnieć o rezultatach projektu Gospostratek HTR. Miałam przyjemność kierować tym projektem ze strony NCBJ-u. Pani profesor Zakrzewska ze strony IHTJ-u kierowała projektem, natomiast kierownikiem całości, całego projektu było ministerstwo. I tutaj są takie trzy podstawowe elementy, których dotyczyło projekt. Po pierwsze, sprawy związane z licencjonowaniem reaktora, kwestia badań materiałowych, a także aspekty prawne, społeczne, ekonomiczne tego projektu reaktora wysokotemperaturowego. W efekcie tych prac tutaj przed ministerstwem stało zadanie uruchomienie procesu legislacyjnego, które miałoby ułatwić wdrażanie tych technologii reaktorów wysokotemperaturowych. To, co jest istotne, to to, że w poprzednim prawie atomowym w ogóle nie rozważano takiej sytuacji, że źródłem energii jest energia cieplna, a nie energia elektryczna, jeżeli chodzi o wykorzystanie reaktorów. To się zmieniło w efekcie działań i realizacji tego projektu. Kolejnym elementem projektu Gospostratek była bardzo rozbudowana komunikacja społeczna. Mieliśmy bardzo duży udział, jeżeli chodzi o przygotowanie, realizację wykładów, seminariów, różnego rodzaju prezentacji. Jeżeli chodzi o wykłady, które tutaj są wspomniane na tym slajdzie, realizowane i przedstawiane przez moich kolegów z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, to oprócz tego jest jeszcze bodajże 8 krótkich filmów dotyczących różnych aspektów tej technologii. Wszystkie te filmy są dostępne cały czas na YouTubie NCBJ-u, więc można się z nimi zapoznać. Przygotowaliśmy również zabawki dla najmłodszych, ale to, co jest unikatowe, jeżeli chodzi o realizację tego projektu, to wspólnie z kolegami z NCBJ-u, koledzy z NCBJ-u zaprojektowali, przetestowali, a następnie uruchomili sondę wysokotemperaturową do badań materiałowych, do naświetleń materiałów w reaktorze Maria. W związku z tym w tej sondzie możemy uzyskać temperaturę nawet 1000 stopni Celsjusza, a więc jesteśmy w stanie naświetlać neutronami materiały w takiej temperaturze, jaką potencjalnie możemy osiągnąć w reaktorze wysokotemperaturowym, więc w kontekście badań materiałowych jest to istotny kamień milowy, jeżeli chodzi o rozwój badań w tym zakresie. Poza tym w ramach tego projektu i przygotowania przedkoncepcyjnego designu reaktora wysokotemperaturowego opracowaliśmy czy też przebadaliśmy, jakie metody należy zastosować do wykonywania analiz bezpieczeństwa, poczynając od analizy rdzenia neutronowych, cieplnoprzepływowych, kończąc na Probabilistic Safety Assessment, czyli analizach bezpieczeństwa reaktora z wykorzystaniem m.in. kodów CFD. Następnie po realizacji tego projektu przyszedł czas na realizację już kolejnych elementów zmierzających do przygotowania projektu podstawowego. Otrzymaliśmy grant, my jako NCBJ, z Ministerstwa Nauki i Edukacji, którego tytuł brzmiał Opis techniczny badawczego wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego gazem. I projekt ten obejmował fazę koncepcyjną oraz fazę projektu podstawowego. Projekt ten został zakończony z końcem ubiegłego roku, a o efektach za chwilkę. Celami tego projektu były dwa podstawowe elementy. Pierwszy to był basic design reaktora badawczego HTGR Pola o mocy 30 MW cieplnych. Drugi element stanowił wdrożenie
przygotowanych wcześniej w projekcie Gospostratek procedur związanych z badaniami materiałowymi i to koledzy z Laboratorium Badań Materiałowych w NCBJ wykonywali równolegle w kontekście materiałów, które są w projekcie podstawowym reaktora jako materiały konstrukcyjne tego reaktora. Wspomniałam już tutaj o współpracy z Japonią. To jest strategiczne partnerstwo, jeżeli chodzi o projekt reaktora wysokotemperaturowego Pola. To nie jest projekt 1:1, jeżeli chodzi o reaktor wysokotemperaturowy japoński, a nasz projekt. Są elementy, które są spójne, natomiast my między innymi przeprojektowaliśmy cały rdzeń, a także wiele układów związanych z tym reaktorem. Troszeczkę staram się przyspieszać, gdyż mogłabym opowiadać o tym reaktorze bardzo długo, więc chętnie w razie czego podyskutuję już po prezentacji. Natomiast tak, tu wracając do prezentacji, projekt HTGR Pola oraz projekt czy przekrój przez japoński reaktor HTTR, który jest eksploatowany w Japonii, znajdujący się na tym slajdzie, przedstawia jak zlokalizowany jest ten reaktor oraz generator pary w kontekście przekroju i widzimy tutaj jasno, że ten reaktor będzie znajdował się pod ziemią. Więc nie jest to tak, że jest to reaktor, który znajduje się na powierzchni Ziemi, tylko jest on pod ziemią, co również ma wpływ na bezpieczeństwo takiej instalacji. Jeżeli chodzi o podstawowe parametry reaktora wysokotemperaturowego Pola, po prawej stronie mają Państwo przekrój przez rdzenie reaktora oraz wytwornicę pary. Jest to reaktor o mocy 30 MW cieplnych. Rdzeń tego reaktora składa się z 19 kolumn paliwowych, po 6 bloków paliwowych w każdej kolumnie. Jest to reaktor zaprojektowany na uran nisko wzbogacony. Przez nisko wzbogacony mam na myśli oczywiście uran poniżej 19,5%. W tym przypadku jest to pomiędzy 10 a 12% uranu 235. Moderatorem w reaktorze, o czym już wspomniałam wcześniej mówiąc o tej technologii, jest grafit, natomiast chłodziwem jest hel. Temperatura wewnątrz rdzenia, wewnątrz zbiornika to będzie temperatura między 700-750 stopni Celsjusza, natomiast temperatura możliwa do wykorzystania w procesach technologicznych to jest temperatura pary rzędu 550 stopni Celsjusza. Czas eksploatacji tego reaktora w tym projekcie to jest 60 lat i obejmuje to nie tylko sam reaktor, ale również wszystkie elementy związane z całym procesem eksploatacji reaktora, jak na przykład gospodarkę paliwem. Tutaj rzut, jak wygląda zaprojektowany i planowany do wykorzystania w tym reaktorze blok paliwowy oraz blok reflektora wymiennego. Po prawej stronie jest to blok reflektora wymiennego, po lewej blok paliwowy, przepraszam. Tutaj mają Państwo przekrój przez budynek reaktora HTGR Pola zaprojektowanego w NCBJ we współpracy z Japońską Agencją Energii Atomowej oraz Energoprojektem Katowice. W środku znajduje się reaktor, przepraszam, moment. Okej. Może chyba, dziękuję, może nie. Damy radę. Tutaj mamy reaktor, tutaj jest wytwornica para. W tej części znajduje się przechowalnik wypalonego paliwa. Jest to mokry przechowalnik wypalonego paliwa, który służy do przechowywania wyjętego paliwa z reaktora przez okres około 2 lat. Tutaj oczywiście znajdują się pozostałe elementy, takie jak układy chłodzenia. Chyba jednak skorzystam. Tak to jest, jak człowiek się rozgada.
I również mamy wszystkie urządzenia typu maszyny do przeładunku paliwa. W rzucie całego obiektu mamy tak zwaną część jądrową, wyspę jądrową, na którą składa się budynek reaktora, budynek pomocniczy oraz budynek wypalanego paliwa, a także komin wentylacyjny, który jest tutaj. Ojejku, przepraszam bardzo. Projekt podstawowy obejmuje również urządzenia tak zwanej wyspy konwencjonalnej, a także budynki związane z całą obsługą eksploatacyjną, budynek socjalny i tak dalej. Więc jak widzą Państwo, jest to projekt bardzo szczegółowy, uwzględniający każdy element, który jest istotny do eksploatacji tego obiektu. Tutaj mają Państwo również przekrój czy schemat każdego układu, który znajduje się w tym systemie, poczynając od reaktora po lewej stronie o mocy 30 MW, generatora pary, a także wszystkich systemów, które są potrzebne do zagospodarowania energii wyprodukowanej w reaktorze. W schemacie tym również zaplanowano wykorzystanie ciepła procesowego do celów demonstracyjnych w przypadku naszego reaktora badawczego. Projekt podstawowy obejmował 18 tomów, rozpoczynając od ogólnego opisu przez konstrukcję poszczególnych systemów, elementów, gospodarki paliwem, odpadami, ochrony radiologicznej, kończąc nawet na likwidacji obiektu jądrowego, ponieważ oczywiście kwestia likwidacji obiektu jądrowego to nie jest temat czy zagadnienie, z którym się spotykamy w momencie, kiedy faktycznie ten obiekt chcemy likwidować, natomiast jest to proces, który rozpoczyna się już na etapie jego projektowania, ponieważ istotne jest, aby gromadzić wszelkie informacje dotyczące komponentów, materiałów wykonanych, z których są wykonane te komponenty, aby móc zaplanować jak najbardziej efektywną likwidację w przyszłości. Tutaj mają Państwo również koordynatorów poszczególnych tomów. To, co jest istotne, jest to projekt, gdzie 50% IP należy do nas, do Polski. Jest to unikatowy projekt, jeżeli chodzi właśnie o tą własność intelektualną. Jest to bardzo istotne też w kontekście rozwoju technologii reaktorów, czy w ogóle technologii w Polsce, wykorzystania SMR-ów, ponieważ no, w przypadku innych SMR-ów, i ja nie mówię, że to jest źle, to od razu chciałabym nadmienić, nie mamy takiej sytuacji, że jesteśmy właścicielem tego projektu. My kupujemy gotowy projekt do zastosowania, a tutaj jesteśmy o krok dalej. Posiadamy odpowiednią wiedzę, kompetencje, umiejętności do tego, żeby ten projekt później rozwijać w zastosowaniach przemysłowych i wdrażać tą technologię również nie tylko w Polsce, ale w innych krajach. To jest zdecydowanie przewaga w porównaniu do innych realizowanych projektów. Tutaj na zdjęciu mają Państwo część zespołu polsko-japońskiego, przedstawicieli z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz Japońskiej Agencji Energii Atomowej. Takich spotkań odbyliśmy kilkanaście, raz w Polsce, raz w Japonii, czasem online, w celu omawiania każdego elementu, każdego szczegółu, tego, który my chcieliśmy zmienić, których zmianę proponowała strona japońska i w ten sposób doszliśmy do tego, że powstał projekt podstawowy HTGR Pola, składający się, tak jak wspomniałam, z 18 tomów. To jest prawie 3000 stron, ponieważ tutaj w tej dokumentacji jeszcze nie jest wspomniany wstępny raport bezpieczeństwa dla reaktora HTGR Pola, a także wiele rysunków. Więc
Myślę, że spisaliśmy się całkiem nieźle. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję rozwijać ten projekt i go faktycznie wdrożyć. To, co jest istotne i co myślę też jest warte zapamiętania, HTGR Pola to nie jest tylko projekt badawczy na półkę, który nigdzie nie został zauważony. W pierwszej kolejności w 2023 roku poprosiliśmy Międzynarodową Agencję Energii Atomowej o taką wstępną opinię tego, co już mieliśmy na tamtym etapie. To był etap nawet nie projektu podstawowego, a projektu koncepcyjnego. Uzyskaliśmy taką opinię z Międzynarodowej Agencji Atomowej. Po pierwsze, ta opinia była pozytywna. Oczywiście wskazywała, co jest jeszcze potrzebne. Zaproponowano również cały harmonogram dalszej współpracy i przyjazdu misji z ekspertami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, aby zapoznać się z projektem, ponieważ no oczywiście projekt jest poufny, w związku z czym nie możemy tak bezpośrednio przekazać dokumentacji tego projektu. Oprócz tego HTGR Pola znalazło się w 2 dokumentach międzynarodowych. Jeden to jest dokument Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Jest to buklet z SMR-ami, który co jakiś czas jest aktualizowany. A kolejnym dokumentem jest to dokument z kolei publikowany przez OECD-NEA. I tutaj również HTGR Pola znalazło się w takim katalogu SMR-ów, które są w trakcie rozwoju. Dokument ten między innymi traktuje o tym, jak bardzo dojrzała jest dana technologia, więc jeśli generalnie są Państwo zainteresowani technologiami reaktorów wysokotemperaturowych w szerokiej skali, to jak najbardziej polecam zapoznać się z tymi dokumentami. Nie próżnujemy, jeżeli chodzi o edukację. Jeden z moich kolegów zainicjował przygotowanie wystawy związanej z reaktorami wysokotemperaturowymi, obejmującej wydruki 3D zarówno konstrukcji polskiej HTGR Pola, jak i japońskiej, czyli tego reaktora testowego HTTR. I sukcesywnie ta wystawa krąży głównie po kraju. Między innymi tutaj obecna wcześniej pani profesor Korgul również opiekowała się tą wystawą na Uniwersytecie Warszawskim. Więc te nasze działania komunikacyjne, ale szerzenia też wiedzy o tej technologii są bardzo, bardzo szerokie. I ja Państwu bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie przeciągnęłam bardzo czasu. Nie. Jest OK. Dziękujemy bardzo Pani doktor za szczegółową informację. I ten Pola powstaje w Świerku również docelowo, ma być ulokowana. Mamy taką nadzieję, ale gdzie powstanie, to nie wiemy. Czyli siostra Marii, młodsza, duża. Córka, bo to 50 lat różnicy. Siostra nie musi mieszkać w tym samym pokoju, że ale tak matce powiem. zawsze bliżej. Zawsze bliżej. Dziękujemy bardzo Państwu. A, jeszcze jedno pytanie. Tak. Co dalej z finansowaniem i rozwojem? Kolejnym etapem jest projekt szczegółowy, rozumiem, tak? Tak. Czy macie na to finansowanie? Na tym etapie nie mamy zapewnionego jeszcze finansowania, a przynajmniej ja o tym nic nie wiem. Jeżeli chodzi o zapewnienie finansowania na dalszą realizację tego projektu, no to tutaj o to walczy dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz jego pełnomocnicy, więc tutaj absolutnie nie będę wchodzić w kompetencje i buty moich przełożonych, znakomitych zresztą. Natomiast wydaje mi się, że szkoda by było nie kontynuować projektu, który jest już na tak zaawansowanym etapie. Po prostu. To nie jest kolejny projekt do szuflady. I to nie jest kolejny projekt, który, ja nie mówię, że to jest złe, bo nauka sama w sobie jest bardzo ważna, ale to nie jest projekt bazujący tylko i wyłącznie na publikacjach, na publikowaniu wyników, ale jest to coś, co moglibyśmy zbudować sami.
To jeszcze szybkie pytanie. Pierwszy ten badawczy ma być 30 MW termicznych. Chcecie przeskalować go do 180 prawie. Tak, tak. Czy tutaj może być kierunek rozwoju własnej technologii jądrowej, nie tylko w obszarze SMR-ów, czyli do 300 małych, ale czy ta technologia, czy rozwój tej technologii może pójść w kierunku większych reaktorów? Więcej niż 300. Zwiększenie, po pierwsze tak, HTGR Pola ma służyć jako reaktor badawczy, który ma nam zademonstrować tą technologię. Kolejnym etapem jest reaktor przemysłowy, o której Pan wspomniał, o mocy 180 MW cieplnych. Dlaczego tyle? Właśnie to wynika z analizy rynku. Trzeba pamiętać, że zwiększanie mocy i wielkości gabarytów danego obiektu też ma swoje limity. Więc jeżeli chcemy już reaktory o dużej mocy, to być może moim zdaniem jednak jest lepsze zastosowanie reaktorów lekkowodnych, które można stosunkowo łatwo wybudować. A para technologiczna o temperaturze 550 stopni w takiej ilości chyba niekoniecznie jest potrzebna. Więc tak jak wspomniałam, podchodząc do tego tematu, podchodziliśmy do niego bardzo rzetelnie, realnie, analizując potrzeby rynku. Więc wydaje mi się, że takich potrzeb nie ma, jeżeli chodzi o reaktor wysokotemperaturowy o aż tak dużej mocy. Także zamknęłabym się na tym, co jest potrzebne Też. Mając na myśli kogeneracja, jeżeli chodzi o reaktory wysokotemperaturowe, na to składa się kilka elementów. Po pierwsze ciepło procesowe do zastosowań przemysłowych. Można również produkować energię elektryczną, jak najbardziej jest to możliwe. Natomiast można też wykorzystać ciepło odpadowe już z kolejnych obiegów do chociażby ogrzewania. Więc mówimy tutaj o szeregu zastosowań, czyli chcemy wykorzystać tą energię wyprodukowaną w reaktorze wysokotemperaturowym do maksimum, jak najmniej wypuścić gdzieś dalej. Temu ma służyć HTGR Pola. Ona ma służyć temu, żeby pokazać, co my możemy z tą energią zrobić, wyprodukowaną w reaktorze, czyli energią termiczną, i w jaki sposób najbardziej optymalnie możemy ją zagospodarować, do jakich procesów, w jakich ilościach, w jakim stosunku przekierować energię do danego układu. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, pani profesor. Tylko krótką refleksję. Gratuluję organizatorom, że właśnie ten punkt tutaj pojawił się. Tylko szkoda niestety, że powszechnie w opinii publicznej czy wiedzy powszechnej nie ma tej wiedzy, że jest tutaj wspaniała polska myśl naukowo-techniczna, już przygotowany projekt, w który warto włożyć odpowiednie finansowanie. Wydaje mi się, że to by było bardzo ważne, zmobilizowałoby również opinię publiczną do tego, żeby zachęcać do rozwoju techniki jądrowej, do rozwoju elektrowni jądrowych. Chociażby ten element dla mnie jest znany, ale dla właściwie 99% obywateli w Polsce to nie wie, że ten reaktor byłby pod ziemią, prawda? To są te czynniki, które są istotne z perspektywy również tworzenia pewnej presji oddolnej na polityków, ale też decydentów, bo wydaje mi się, pani tu oczywiście nie wiemy, ile to by kosztowało, ale myślę, że to są te inwestycje, tak jak w Korei w którymś momencie wydawali 25% budżetu państwa. To potężne pieniądze. Myślę, że tutaj nie byłyby potrzebne aż takie duże, ale to by dawało istotny impet, bo dzisiaj dyskusja o reaktorach chyba w opinii publicznej jest jakby w kontekście bardziej funkcjonowania biznesów i polityków i do końca społeczeństwo nie wie, że tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z bardzo już
jakby mądrym, profesjonalnym właśnie podejściem i wiedzą i też pewnymi osiągnięciami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To tylko słowo jeszcze odnośnie tej wiedzy i rozpowszechniania jej wśród przedstawicieli różnych, powiedzmy, grup interesów w Polsce. W grudniu odbyło się jedno z takich spotkań w Senacie. Tutaj pan zresztą przewodniczył temu spotkaniu, na którym byli również przedstawiciele przemysłu i wyrażali swoje zainteresowanie między innymi tą technologią, więc staramy się szerzyć tą informację również, ale pewnie na poziomie rządowym, czy to Sejm, czy Senat, warto szerzyć tą informację również. To jeszcze tylko słowo koszty dokumentacji technicznej, czyli ostatniego etapu przygotowania już do budowy reaktora. To jest koszt jedynie około 90 milionów złotych. W energetyce, zwłaszcza jądrowej, to są pieniądze śladowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo za tak bardzo wyczerpującą opowieść o Poli. Dziękujemy bardzo Pani doktor. Sekunda przerwy na rozprostowanie nóg, na przeładowanie prezentacji i zapraszamy na jeszcze jeden panel. Dziękuję.